Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z Motorlandu. Jesteśmy cały czas w OneLink w fabryce QJ Motor i zastanawiamy się nad tym, czy ten SRK 921 będzie w stanie konkurować z takimi motocyklami jak Hornet, Tysiak czy Kawasaki Z900. Powiem Wam, że ma sporo bajerów i jest naprawdę bardzo emocjonujący czuć tutaj włoskiego ducha. Jeżeli jesteście zainteresowani tym materiałem i zechcecie wspomóc nas w decyzji, czy ten motocykl znajdzie się w polskiej ofercie, czy nie, to koniecznie oglądajcie ten materiał. Zapraszam! Zacznijmy od najmocniejszej strony tego motocykla, czyli od designu. Może nie powinienem zaczynać od początku, choć zaczynanie od początku to zupełnie normalna rzecz, chociaż ten motocykl warto byłoby zacząć od tyłu, ale dobra, nie wdając się specjalnie w szczegóły. Przód, piękna listwa LEDowa, jak widzicie ten motocykl jest jeszcze ofoliowany w wielu miejscach, bo to ja nim wyjechałem z fabryki i miał 0 km, więc można powiedzieć, że go rozdziewiczyłem. Przód bardzo agresywny. Może nie jestem największym jego fanem, bo cała reszta motocykla wygląda według mnie dużo lepiej, no ale styl ocenicie sami. Przechodząc w takim razie do boku, no i tutaj zaczyna dziać się magia, bo ten motocykl wygląda po prostu świetnie. Widać tutaj włoskiego projektanta. Zobaczcie, dekle od silnika wszystkie są zakryte, wydeszek bardzo ładnie wygląda. Tutaj nawet to koło z tyłu, sposób jego mocowania przypomina te z MV Agusty, nawet czy z Ducati. Pogadajmy o piecyku, bo ten generuje 129 koni z 4 garów i moment obrotowy w wysokości 94 albo 5 Nm. Zaraz Wam tutaj wpiszę, żebyście mogli sobie zobaczyć i powiem Wam, że razem z quickshifterem, jak jedziecie i zmieniacie biegi, ja tym motocyklem miałem okazję przejechać się niestety tutaj tylko po placu wewnętrznym. To są sztuki niezarejestrowane, które wyszły od razu z fabryki, no to powiem Wam, że przypomina mi nawet mój motocykl, dlatego że jak jedziecie z odkręconą na full manetą i zmieniacie biegi quickshifterem, to za każdym razem po prostu zionie z rury, ogień, strzał i naprawdę jest to bardzo przyjemne uczucie. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda z tyłu, no światła są genialne, po prostu piękne. Jest tutaj trochę moim zdaniem inspiracji takim Panigalem. Chociaż te wydechy, muszę przyznać, że wyglądają naprawdę autorsko i świetnie. Zobaczcie, sposób mocowania ośki jest również podobny bardzo do tego, które znamy z włoskich motocykli. No, całość prezentuje się, słuchajcie, naprawdę, ale to naprawdę dobrze. Zaraz przejdziemy jeszcze do detali, ale tak chciałem Wam go z boku całkiem nieźle pokazać. Zobaczcie, gdzie są sety na nogi. Pozycja na tym motocyklu nie jest taka stricte jak na Nakedzie, jakaś tam wyprostowana, tylko bardziej do tyłu jednak są posunięte te nogi. Można położyć się na baku, więc ten motocykl w mojej ocenie można wykorzystywać nie tylko w jeździe po mieście, chociaż te 129 koni, no to umówmy się, jest dosyć wystarczające, żeby to robić, natomiast pozycję torową też można przyjąć. Jeśli chodzi o zawias, no to tak jak w każdym QJ-u mamy marcoki, hamulce Brembo. Nie byłem w stanie oczywiście przetestować tego motocykla na torze, więc trudno mi stwierdzić, czy one są zarąbiste, no ale wiadomo, że takim markom jak te, które wymieniłem, należy zaufać. Przejdźmy teraz nieco wyżej, żeby ocenić stylówę tego, co dzieje się tutaj na kanapie. Zobaczcie, lekka perforacja, wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie. O, zobaczcie, pojechała taka sztuka, akurat czerwona, gdzieś sobie dalej tam do testów. Perforowana, bardzo ładna kanapa z czerwoną nitką, czerwony wiadomo, że szybki. My oczywiście oglądamy, czy oceniamy kolor czarny, ale można jeszcze nabyć czerwoną albo białą sztukę. Jest mnóstwo tutaj takich naklejek jeszcze nawiązujących do tego czerwonego koloru, co moim zdaniem no, bardzo dobrze się komponuje. Słuchajcie, wracając do tego, co tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze jest folia generalnie na klamce, to zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy hydrauliczne sprzęgło, więc rzecz niespotykana raczej w budżetowych motocyklach.
Zobaczcie, w jaki sposób umieszczony jest, już Wam to pokazuję. Zobaczcie, w jaki sposób umieszczony jest amortyzator skrętu. Jest widoczny. Bardzo ciekawe mocowanie kluczyka, bo nie tak od dołu jak w większości motocykli, tylko tak trochę z boku. Jeśli chodzi o wyświetlacz, no to we wszystkich nowych modelach QJ na 2026 ta kwestia została poprawiona. I bardzo dobrze, bo te stare były, umówmy się, takie umiarkowane. Tutaj możecie sobie wejść, włączyć, wyłączyć oczywiście różne kwestie. Mamy quick shiftera, mamy kilka trybów jazdy, możemy włączyć, wyłączyć ABS, możemy włączyć tryb wyścigowy, racingowy generalnie oraz oczywiście normal, rain, sport i tak dalej. Ja, tak jak mówię, rozdziewiczyłem tą sztukę, ma przejechane 900 metrów i wszystkie te metry są moje. Widzicie, od 42 minut jest przekręcony kluczyk w stacyjce. Co mamy tutaj jeszcze? No, być może nie jest to najpotrzebniejsza rzecz w motocyklu typu Naked, ale mamy kontrolę trakcji, którą możemy wyłączyć tutaj w tym miejscu. Mamy tempomat, generalnie nie wiem, do czego to potrzebne. Być może ktoś będzie chciał tym motocyklem gdzieś dalej podróżować. No, oczywiście są lepsze sprzęty do tego, ale nikomu nie wolno zabronić żyć po swojemu, więc jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może to zrobić. Powiem Wam, że bardzo fajnie przyspiesza się tym motocyklem. No wiadomo, moc generuje już wielkie emocje, adrenalinę, no i świetny dźwięk też ma ten motocykl. Dobra, gościu, nie pierdziel, tylko pal maszyną. Chcemy zobaczyć, jak to brzmi. Uwaga, dobra, odkładam mikrofon. Mam nadzieję, że nie spadnie. Uwaga. Aczkolwiek jak się siedzi lekko pochylonym, to dziwnie wyglądają te dwa zbiorniczki. Natomiast jak się siedzi, przyspiesza, to te 4 cylindry, słuchajcie, powodują, że naprawdę człowiek dobrze i fajnie się czuje. Trudno mi cokolwiek powiedzieć oczywiście o zawieszeniu, bo testując na tak krótkim odcinku, bez możliwości wyjazdu na tor, no to trudno oczywiście mi powiedzieć. Natomiast chyba Marzocchi to taka firma, której można już zaufać. Szczególnie w tym motocyklu podoba mi się tył tego, no bo te światła naprawdę w dosyć finezyjny sposób ustawione. Powiem Wam, że przede mną jechał taki jeden tutaj po tym parkingu testowym, może tak go nazwijmy. Wygląda to naprawdę fajnie. Podejrzewam, że w nocy robi naprawdę dobre wrażenie. Dajcie znaka sami, co uważacie na temat tego sprzętu. Moim zdaniem jest pięknie narysowany, świetnie brzmi i fajnie się przyspiesza, natomiast oczywiście to zawsze Wy decydujecie o tym, czy coś ma na rynku powodzenie, czy nie. No moim zdaniem wygląda świetnie, aczkolwiek rynek takich power nakedów czy sportowych nakedów no nie jest u nas w Polsce za duży. Raczej duża część osób, czy większa część osób raczej jeździ adventurami. No i oczywiście nie mówię tego filozofując o tym, tylko tak po prostu wyglądają statystyki sprzedaży. No nie tylko nasze, tylko też innej naszej konkurencji na rynku. Oponki to Pirelli Diablo Rosso 4, czyli bez żadnego wstydu możecie już zabrać je na tych stokowych oponach, nawet na tor, więc no, bez dopłacania będzie można pośmigać również po torze. No i cóż, moi drodzy, idąc do szybkiego podsumowania, bo oczywiście nie ma co więcej prawić na temat tego, czym się sensownie i długo nie pojeździło, dajcie znaka, co myślicie o tym. Ten motocykl, jeżeli wcielimy go do oferty, no to będzie kosztował złotych. Tak jak wspomniałem już w tym materiale, no to Wy zadecydujecie, czy on się przyjmie, czy nie, natomiast wygląda naprawdę, naprawdę uczciwie. Jeżeli ja byłbym zainteresowany takim segmentem, to na pewno brałbym pod uwagę ten sprzęt. Natomiast moje preferencje, upodobania są zupełnie inne niż większości ludzi na rynku, bo mi się podobają rzeczy emocjonujące. Ja kocham motoryzację i lubię rzeczy emocjonujące, a nie te rozsądne. Tym optymistycznym akcentem i moją mądrością życiową kończymy ten materiał. Serdecznie zapraszam Was do oglądania innych filmów na kanale Motorlandu. Na pewno zobaczymy się jeszcze z Chin nieraz, bo przygotowałem dla Was kilkanaście fajnych materiałów, które pewnie teraz pokazują Wam się właśnie po mojej prawej stronie do obejrzenia. Dzięki, do zobaczenia.